Cześć! Witamy Was, jesteśmy właśnie w centrum. Za nami kawałek pięknego samochodu. Pewnie zobaczycie w dalszej części, jak wygląda całość. I my teraz idziemy w stronę łódek podmiejskich. Mamy zamiar popłynąć na wyspę Hovedoya, tak jak Wam zapowiadaliśmy ostatnio. Mamy nadzieję, że plan wyjdzie i pokażemy Wam co nieco. Idziemy! Wycieczka na wyspę. Tak Wam się przyznam szczerze, że ja jeszcze nigdy nie pływałam żadną łódką, więc tak trochę jestem zestrachana lekko. Sylwia ma trochę obawy przed płynięciem łodzią, bo będzie jej to pierwszy rejs z taką łódką. Ja jej tłumaczę, że jest to duży taki stateczek i że nic tam nie będzie bujało, bo na myśli to jest jakiś kajak i że zaraz wypadnie z tego. Denerwujesz się? Tak. Przed pierwszym razem? Tak, bardzo. Nie, poważnie. Jestem wytygana ostro. Lecimy na samą górę! Zapewne nie będzie nas słychać, bo strasznie wieje. Już się nie boję. Tam możemy zacząć Arkę Kus. No i z tyłu, jak już widzieliście zapewne wcześniej, z moją mordką w tle, norweski ratusz Vosu. Zapomnieliśmy Wam pokazać, jak wygląda ta łódka podmiejska w środku. Tu możecie sobie zobaczyć, są eleganckie, welurowe krzesełeczka, stoliki, żeby sobie coś zjeść. Od razu jak wysiądziecie tutaj z tej łódki na Hovedoi, to macie takie kibelki w norweskim stylu, bardzo nowoczesne w środku. Tutaj jak już miniemy toalety, to wita nas taka tablica informacyjna z opisem w języku norweskim dostępnych tutaj na terenie atrakcji. Tutaj widzimy jakiś elektryczny rower dostawczy z silnikiem firmy Bosch. Staramy się wejść na jakąś tutaj wieżyczkę wybudowaną w zabytkach tego klasztoru, w tych ruinach. O, żona się wspina po schodkach. Idziemy pod górę, już jesteśmy prawie na samym szczycie. Zobaczymy, co tu ujrzymy. Jakieś podpisy, jak wszędzie. Tak. Tam jakaś buteleczka po małej flaszeczce. Tutaj ktoś zostawił Twixa i jakieś malunki z datą. Ktoś zostawił jakąś sygnaturę po sobie. Jest klasztor cystersów chyba? Z 1147 chyba roku, dobrze pamiętam. I
nie wiem, został zniszczony, spalony, wyburzony. Musimy doczytać. Więcej informacji będzie w opisie filmu. No, w każdym razie duża część kamieni, bo to jest wszystko zbudowane z kamieni, została wykorzystana do budowy twierdzy Akershus, którą widzieliście, jak płynęliśmy tutaj. Tak z kamyczku dodali. No, ja jestem pełna podziwu. Idziemy dalej. Nie mieli żadnych narzędzi takich jak teraz są, a jest naprawdę ogromne. Tu mamy chyba najlepszy widok na te ruiny po klasztorze, które tu zostały. Ale naprawdę obiekt ogromny, zaraz nas stąd wyrzucą, bo się nie można wspinać, a można. Ja się nie wspinałem, ja się po prostu wewlokłem tutaj jakoś. Nie, naprawdę bardzo fajnie jest bardzo cicho, spokojnie, tak. Ile płynęliśmy? 20 minut, 15. Myślę, że Ledwo cokolwiek nagraliśmy i już byliśmy na miejscu, więc płynie się tutaj szybciutko. bo sprawdzaliśmy, to pokazywało, że to będzie 10 minut, ale mi się zdaje, że jakoś szybciej. Zobaczcie, jak to wygląda świetnie. Jakieś płyty z kamienia. Strasznie duże. I wszystkie są tej samej wielkości i są równe. I się zastanawiam, w jaki sposób oni to pozyskali. Bo są naprawdę naprawdę identyczne wielkości i długości. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale... Słyszę. Nie, ogólnie z mężem to lubimy się tak budzić po takich zameczkach, ruinach starych. Nie lubimy siedzieć w miejscu. Lubimy aktywnie spędzać. W końcu się udało przyjechać. Zobaczymy, może coś jeszcze. Już pojedliśmy. Krótki odpoczynek mamy. I jak to na każdej wyspie, przy każdym punkcie turystycznym, i tutaj jest restauracja. Ten czerwony domek. To jest restauracja, a tutaj po prawej stronie za tą górką są właśnie te ruiny. Okolica cicha i spokojna. Tak jak widzicie. Normalnie mieszkają tutaj ludzie. Nie to, że są tu tylko ruiny, restauracje i po to przyjeżdżają, żeby zobaczyć, tylko są domy prywatne. Chyba, nie wiem, czy ten, który jest za nami, to jest prywatny. No nie, to też jakieś domy. Ale w tamtym kierunku, tam gdzie ta trójka ludzi poszła, to jest jakiś prywatny teren, bo widzieliśmy tabliczkę. I co, posiedzimy jeszcze chwilę, bo akurat widzimy, że prom przypłynął z ludźmi, czyli będzie pewnie jeszcze z pół godziny do następnego. No. Także posiedzimy, poodpoczywamy, bo pewnie jeszcze coś podziałamy, bo jest która godzina? 14? 14. Godzina 14, czyli jeszcze wcześniej, więc można jeszcze coś podziałać. No. Tyle? Gumi jagody. Tak. Gumi jagody. Musi być gdzieś tutaj kościół, bo właśnie usłyszeliśmy dzwony. A to może z Akerbridge tam. Tak może. Niesie. Po wodzie. Z ratusza dzwonią.
budynek, który przed chwilą widzieliście, a przed którym się obecnie znajduję, jest to budynek wybudowany w 1847 roku na wyspie Hovedoja i w momencie obecnym znajduje się w nim Muzeum Kultury. Idziemy na łódeczkę powrotną do centrum. Jak się żonie podobało? Fajnie było. Chociaż się spodziewałam jakieś, nie wiem, że te ruiny będą trochę większe i że będzie jeszcze tutaj coś. No ja w sumie dopiero się na miejscu zastanowiłem, że skoro zabrali wszystkie cegły i kamienie na budowę twierdzy Akerhus, no to dlatego w sumie jest tych mało tych ruin. Bo rozebrali co się dało, zostawili tylko troszkę. Pewnie to coś się zbywało. Dopłynęliśmy na Aker Bridge. Ja siadłam sobie na ławeczce, żeby chwilę do Was pogadać. Paweł gdzieś tam biega. Coś ogląda, zwiedza jeszcze. Przepraszam, że mówię do Was w okularach, ale pomimo tego, że nie ma takiego super słońca, to strasznie razi mnie w oczy. Więc chciałam Wam powiedzieć kilka takich informacyjnych rzeczy odnośnie tej wyspy Hovedoi. Jak się dostać na przykład na nią. Więc wysiadamy sobie na National Theatre, niezależnie czym podróżujemy. Stacja się nazywa National Theatre i idziemy sobie na Aker Bridge. Stąd odpływają łódki właśnie te podmiejskie. I albo płyniemy sobie do łódku właśnie podmiejską, tak jak zrobiliśmy to my. Wtedy musimy sobie kupić po prostu bilet, normalny bilet podmiejski w automacie, tak jak kupujemy sobie na metro czy na autobus. Może być to bilet jednorazowy, kosztuje 33 korony w jedną stronę, czyli cała podróż w dwie strony wyniesie nas około 66 koron chyba. I jeżeli jesteśmy tutaj na dłuższy czas, jeżeli przyjedziecie i chcecie tutaj pobyć więcej czasu, to bardziej się opłaca kupić sobie na przykład bilet tygodniowy, bo bilety jednak tutaj te jednorazowe są dość drogie, jeśli chcemy się przemieszczać. Są to bilety godzinne, ważne tylko godziny w jedną stronę, także ciężko jest się przemieścić i coś tam pozwiedzać, żeby jeszcze na jednym bilecie troszkę sobie pojeździć. Można też wybrać się na rejs po tych wszystkich okolicznych wyspach, jest ich chyba 3 czy 4, z biurem takim podróży. Tutaj jest ich siedziba właśnie przy Aker Bridge. I wtedy wykupujemy sobie po prostu bilet taki jednorazowy. Wchodzimy sobie na łódkę, nie jest to już taka łódka podmiejska, tylko taka drewniana łódź z restauracją, gdzie możemy sobie też coś tam zamówić, tak w międzyczasie zjeść. Ale ta łódź nie zatrzymuje się, nie możemy z niej zejść na konkretną wyspę i sobie po niej po prostu pochodzić, pozwiedzać, tylko właśnie chyba jest nawet osoba, która w czasie rejsu opowiada nam co nieco o każdej z tych wysp, przy której przypływamy. Także to taka głównie atrakcja, żeby się przepłynąć łodzią i popatrzeć na Oslo tutaj z innej perspektywy, ale jeżeli chcemy właśnie na tą każdą z wysp sobie pójść, przejść się po niej, zobaczyć co jak, no to lepszą opcją jest właśnie wykupienie sobie tego biletu jednorazowego, po prostu podmiejskiego i wybranie się tak jak my to zrobiliśmy. W tym miejscu serdeczne pozdrowienia dla Kamila, który pisał, że czeka na odcinek typu idziemy na imprezę. Tutaj możesz sobie zobaczyć, jak budują scenę na Mela Festival w Oslo, który odbędzie się w ten weekend. Teraz chyba panowie są na etapie zawieszania świateł, zaraz światła będą podciągane.
Zobaczcie, jakiego przystojniaka znalazłam. Tak jak widzieliście, jak są tutaj budowy jakieś w centrum miasta i wszędzie są ogrodzone, tak jak widzieliście. I na tych ogrodzeniach bardzo często są przyczepione różnego rodzaju tablice informacyjne odnośnie na przykład danej części miasta, która jest w tej chwili właśnie w przebudowie. Czyli z jednej strony fajnie, bo zagospodarowany jest ten teren.